Cześć ze Starego Grodu. I co? Leszczyk. Zobaczymy, co to będzie brało. Mój ulubiony spot z tych takich krótkich, leszczowych. Łowię sobie na czosnek. Jeszcze muszę ustalić, bo chcę też łowić. Tak, tu masz koszyk w pętli na każdym zestawie. Linkę mam 7,7 i nie mam przyponów. Dzisiaj będzie inaczej. Bezprzyponowo. Tam mam linkę 7,7, tu mam linkę bodajże 5,5. Zobaczymy. I nie mam przyponu. Też jeden zestaw właśnie będzie na spławik, bo to jest właśnie to, że to miejsce jest super na to, żeby połowić na spławik. I co jeszcze? To, że założę jakąś dziwną zanętę, widzę, bo nie mam innej. No bo to konto nie było leszczowe, to było, znaczy leszczowe. Leszczowe one kiedyś było, na początku, jak były te zestawy takie z feeder startami. Jest kolejny leszczyk. No to konto było takie leszczowe, jak były feeder starty, więc tam zanęta leszczowa jakaś tam może była i na początku użyłem 3 porcje. Musiałbym tu zanętę tą dorzucić, co widzieliście. Tą z... To jest chyba normalna zanęta, tylko że ma karmel w atraktorze. Nie wiem, z czego to wynika, bo anysz raczej mam. No, w momencie, gdzie mogę dać te wszystkie składniki, to już anysz mam. Nie wiem, z czego to wynikało, że był karmel. Kiedyś kombinowaliśmy, testowaliśmy. Nie wiem. A w ogóle to ja chyba bez sensu teraz ustawiłem. Gadam, a się nie skupiam. Ten spławik leżał. Nie było brań, więc się zastanawiam, jaką głębokość mam ustawić na tym spławiku, ale przecież brania nie było, on leżał, więc to nie w górę na 1,90 m, tylko na 1,30 m gdzieś jakoś tak się tu łowiło na tym spławiku. Także ten zestaw też jest taki... No czosnek założony, nigdzie nie mam przyponów. Jestem, a właśnie mapy by wam chyba nie pokazywałem, A4. 0,950, 5 metrów, klips, A4. Co jeszcze? Jak się teraz zastanawiam, musiałbym tą samą wędkę wrzucić na 2. Mam problem, bo ta wędka jest z linką 4,1 kg, a wytrzymałość wędki 4. No bo nie mam ciężarków. I jeszcze nie zaciąłem, bo nie mam ciężarków, więc nie mogę użyć tych wędek moich karpiowych na 20 kg. Wziąłem jakąś taką, na której miałem metodę normalną, stałą linkę, tak? Linka stała, czy jak to się nazywa, ta pierwsza metoda na spłowiku. Musiałbym zanęcić to jeszcze, tak sobie myślę. Miałem chyba 3 sztuki zanęty. Dobrze widziałem, leszcz, czosnek, o tutaj. I tu jest atraktor czosnek. Wrzucimy te 3 sztuki. Chyba nie pogorszy sytuacji. Zobaczymy, jak to będzie brało na tym spłowiku. No i co? Stoję i połowię jeszcze troszkę. Dobra, miałem problem z zacinaniem, więc zmieniam metodę sobie na spławik przelotowy. A, zapomniałem, że nie mam ciężarków. No to będę musiał polecieć do sklepu. Szkoda, że to jest tak daleko. Ale no co? To nie myśli, ten biega. Tak zawsze było, nie? To teraz tak. O, to jest ładne branie. Na tej lince 7,7 takie branie? Dosyć konkretne. Daleko to może być ryba. Raczej nie będzie trofka, ale tak pojechało. W ogóle te zestawy są nowe, one nie były używane. Ten film trochę tak wychodzi, takie to porównanie bezprzyponowe wychodzi z tego, że tak, nie mam tutaj ładny leszczyk. Nie mam tu linek, więc założyłem fluorokarbony bez przyponów od razu. Dlatego troszkę tak. Dobra, wróciłem z ciężarkami. Jest branie. Zestaw sobie rzuciłem chwilę temu do wody. Tam jeszcze przed pójściem jakieś brania miałem leszczyków. To już nie pokazywałem, bo nie były za duże, ale tak, mówię, dobra, to już tak była 23.
prawie 24, to stwierdziłem, że idę tutaj sobie po te ciężarki, bo jednak chcę trochę połowić na spławik. No i dałem ten spławik teraz 3,5 grama, mój chyba ulubiony, pod leszcza. Skoro mogłem przekładać, no bo też bez tych ciężarków, o, to moja metoda podcinania w ogóle. Zobaczymy, czy będzie skuteczna. No a bez tych ciężarków nawet spławika nie mogłem przełożyć, więc no, musiałem iść po to, bo bez tego byłby problem. I co? Zobaczymy, co teraz się tu wydarzy, ale mam nadzieję, że na spławiczku też trochę pozacinam tych rybek, bo lubię spławik. Ten spot temu służy. Nawet ludzie wyciągali trofki. Nie wiem, że mi się kiedyś na spławik udało wyciągnąć trofkę w tym miejscu, ale mam takie podejrzenia. Tych leszczy trofijnych sporo wyciągałem, ale czy w tym miejscu całkiem możliwe, że były na pewno jakieś. Na pewno były jakieś, ale czy mi się udało na spławik? Trzeba byłoby się na 3 wędki tu ustawić. Dać jakieś linki po 7 kg. Tylko wędki trzeba mieć wytrzymałe. No i na pewno dałoby się połowić. O, ładny leszczyk. Półtora. Półtora to już są ładne leszczyki. Za takie już płacą. Zobaczymy, co tu będzie. Też jest coś fajnego. Też półtora. No, to takie mogą brać. Ta sekwencja rzutu zawsze mnie denerwuje, że jest tak długa, jak tam zacznie coś brać na tym spławiku. Dobra, i mam kolejnego leszczyka na spławik. Kolejny leszczyk. O, 2,2. Samych tych leszczyków to pewnie po drodze było kilka. Tu przed chwilą jeszcze był karp 2-kilogramowy. Trochę za daleko rzuciłem, bo przy odkładaniu się naciągnął ten zestaw. Już można spłoszyć przez to. O, 2,2. 2,3 nawet. Jak za daleko rzucicie spławik na bacie, to można spłoszyć rybę, jak jest tak naciągnięte przy podnoszeniu. O, chociażby jak teraz. Ciekawe, czy spłoszyłem, czy nie spłoszyłem. Nie spłoszyłem. O. Widzicie, jeszcze się nie wyłożył. Ja lubię, jak on się wyłoży, albo by długo trzymał w tej górnej pozycji. A tak, o, teraz teoretycznie można byłoby ciąć, ale wolę, jak to się wyłoży. No dawaj. O. I ta moja metoda podcinania wydaje mi się, że jest skuteczna. Że takie energiczne jakby szarpnięcie nieraz nie dawało rezultatów pozytywnych. Dobra, jest coś tu znowu. Kolejny karpiszon. I to na spławik. Trochę niepokoi, nie? Jeden, ale już drugi w tym miejscu. Oby wam za dużego nie brało. Dobra. 6 rano, 6. Zobaczymy, do której postoję, ale jak nie będzie... O, fajnie się udało podciąć. Jak nie będzie fajnych rybek, to wam pewnie już nie pokażę i usłyszymy się przy podsumowaniu tego połowu. Ja w ogóle mam do powiedzenia to przy sprzedaniu. Przy sprzedaniu wam powiem, co próbowałem łowić przed tymi leszczami, a co nie wyszło. Tak do końca, także o, wyciągamy tu rybkę i się pewnie usłyszymy przy kawiarni. Chyba że coś dużego jeszcze tu wpadnie. Dobra, czas sprzedać te rybki. Zobaczymy, ile tych leszczy będzie. Leszcz. O! W kawiarni, w końcu mam w kawiarni 3 sztuki, 43 srebra za samą kawiarnię, to już będzie fajnie. Teraz tak, zobaczymy, co tu będzie. Ja sobie chwilę stałem na początku filmu w sumie przed tym, co wy widzicie, to stałem na 21,67 i próbowałem zobaczyć, czy tam biorą amury. Nie było, liny są i te liny brały razem z tymi karpiami tak. Część brało na liny, to przede wszystkim w sumie tak, liny brały na samą kukurydzę
kokos. To tak. Część tych karpi też brało na to. A chyba z 2 karpie, albo chociaż nie wiem, a może tylko jeden, był na zestaw klasyczny włos, gdzie miałem nie, dla klasyczny włosie. Tu była kukurydza, ale tutaj miałem kulkę kokos plus pellet kokos. Kulka kokos plus pellet kokos. To było założone. Także to jest z testów 21,67 na 15-17 metrów. Coś tam się dzieje, coś tam na spławik nawet złapałem jednego. No ale bez szału. I teraz zobaczymy za te 33 minuty, powiedzmy. Jeszcze się przylogowałem, teraz mówiłem, to 30 minut, tak? 30 minut. O! 240 srebra. Czyli dobrze to wyszło. Dobrze to wyszło. Jak za zabawy bez przyponów? No raczej nigdy nie łowiłem w ten sposób. Znaczy, łowiło się w ten sposób bez przyponów, ale na początku gry, jak jeszcze się nie miało przyponów, plus z reguły używało się linek zwykłych. Zobaczcie, że fluorokarbonowe tak mocno dają. No może ta moja dziwna zanęta, której użyłem, a raczej nigdy bym nie użył. Nie wiem z jakiego powodu, może nie miałem. Znaczy dziwne to, że nie miałbym anyżu. Anyż dosyć szybko jest. A gdzie reszta składników? Nie wiem jaki powód był tej zanęty, dlaczego ona się znalazła w ekwipunku, ale może ona dała taki wynik. Nie wiem, same wymiarowe prawie, że te leszcze. Do tego sporo wychodziło na ten spławik. A już więcej nie nęciłem niż 3 razy tą taką powiedzmy tradycyjną zanętą. Właśnie tam był czosnek w atraktorze, nie? No nie wiem. W każdym bądź razie no, komentujcie. Może macie jakieś uwagi co do tego filmu. Co do sposobu połowu tego leszcza. To chętnie się odniosę. No i co? Dzięki za obejrzenie i na razie.